Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych Pogranicze przedstawię Państwu panoramę naszego miasta z różnych punktów widokowych. W tej chwili znajdujemy się na wzgórzu Czwartek, najstarszym miejscu osadnictwa w Lublinie. Z tego wzgórza ciekawa panorama naszego miasta. Za moimi plecami wzgórze zamkowe z charakterystycznymi dla niego budowlami, z cylindryczną wieżą zwaną donżonem i zielonym dachem kaplicy Trójcy Świętej, zamkiem lubelskim, który w tym kształcie został zbudowany jako carskie więzienie. U podnóża zamku plac zamkowy z kamienicami otaczającymi go łukiem. Od zamku prowadzi trakt kamienny mostem na wzgórze staromiejskie. Na wzgórzu staromiejskim widzimy charakterystyczną bramę krakowską z hełmem brązowym i zegarem. Na prawo od bramy krakowskiej wieża ratuszowa z herbem naszego miasta, koziołkiem lubelskim. Na lewo z kolei najwyższy taras widokowy w mieście na ponad 40 metrach, zlokalizowany na wieży trinitarskiej, dawnej furcie w murach miasta. Nieopodal wieży trinitarskiej archikatedra lubelska z bliźniaczymi wieżami, a za katedrą lubelską kompleks dominikański, lubelskich dominikanów z czerwonymi dachami tego kompleksu i charakterystyczną białą bryłą kaplicy Tyszkiewiczów. Panorama miasta z tego miejsca o każdej porze roku jest inna, dlatego warto to miejsce odwiedzać częściej. Lublin z góry widziany, zachwycający i zaskakujący. To tutaj widzimy więcej, szerzej, bo jesteśmy wyżej. To stąd roztacza się piękna panorama naszego miasta. Znajdujemy się na Baszcie Zamkowej, jednym z dwóch punktów widokowych w Lublinie. Warto wdrapać się spiralną, średniowieczną klatką schodową właśnie tutaj na szczyt, żeby podziwiać oddalone osiedla lubelskie, Tatary, Bronowice, Czechów czy Kalinowszczyznę, założone na wzgórzach lubelskich. Mówiąc o wzniesieniach i wzgórzach, właśnie na jednym z nich się znajdujemy, na wzgórzu zamkowym. Z tego miejsca możemy poobserwować również inne wzgórza. Czwartek, Grodzisko, wzgórze staromiejskie. To tutaj możemy doświadczyć panoramy, na którą składają się zarówno obiekty, jak i zieleń miejska. O wyjątkowości naszego miasta świadczy chociażby fakt, że znajdują się tutaj dwie katedry. Katedra prawosławna przy ulicy Ruskiej i specjalnie akcentuje tą ulicę Ruską w przypadku katedry prawosławnej, i druga na przeciwległym rogu, na osi, katedra rzymskokatolicka. Sam zarys katedry, dokładnie archikatedry lubelskiej, możemy dostrzec między budynkami usytuowanymi na wzgórzu staromiejskim. Z tego miejsca możemy dostrzec studzienkę na placu manewrowym, placu należącym do PKS. Kiedyś znajdowała się na rogu ulicy Szerokiej i Ruskiej. Umiejscowiona była w centrum dzielnicy żydowskiej. Po ulicy Szerokiej nie ma śladu, studzienka została do dzisiaj. Dlaczego lubię to miejsce? Dlaczego lubię przyprowadzać tutaj turystów? Ponieważ mamy tutaj renesans lubelski na wyciągnięcie ręki. A może mamy renesans lubelski u stóp. Do poziomu tarasu widokowego sięga szczyt kaplicy Trójcy Świętej. Ozdobiony w stylu renesansowym, ze ślimacznicami, sterczynami, pięknie prezentuje się na tle współczesnej galerii handlowej. Niegdyś zwanej Tarasy Zamkowe, dzisiaj jest to Galeria Vivo. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ stamtąd również można podziwiać panoramę naszego miasta. Cały dach zaprojektowany został jako miejsce do spacerów, pokryty lokalną roślinnością. Znajdujemy się na wzgórzu staromiejskim, obecnie noszącym imię Jerzego Giedroycia, twórcy i redaktora paryskiej kultury,
twórcy również ośrodka w Maison Lafitte pod Paryżem, gdzie skupiała się cała emigracja polska. Nieprzypadkowo imię to zostało nadane temu pięknemu widokowi na wschód miasta, ponieważ Giedroyć zawsze bardzo podkreślał ważność stosunków z naszymi sąsiadami, Litwą, Ukrainą, Białorusią. Być może dlatego, że urodził się w Mińsku i tam zostało jego serce. W panoramie widoczna jest zabudowa m.in. dawnego browaru i piekarni Jęszów, potem Kijoków, następnie kościoła w dzielnicy Bronowice, który dostał wezwanie po naszej lubelskiej farze, kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dalej, jak patrzymy na panoramę, widzimy budynki seminarium duchownego w Lublinie z kościołem Przemieniania Pańskiego. Na prawo panoramę zamyka budynek biskupiego pałacu i konsystorskiego, połączonych w jedną całość przez Karola Siennickiego. Przed pałacami stoi pomnik upamiętniający postać bardzo ważną dla naszego miasta, ale również dla Polski, prymasa Stefana Wyszyńskiego. Znajdujemy się na dachu jednej z najnowocześniejszych budowli w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur. Od strony wschodniej możecie Państwo zobaczyć otwartą przestrzeń na XVI-wieczne Stare Miasto, XIX-wieczne centrum i śródmieście. Na pierwszym planie lubelskie centrum konferencyjne z flagą Polski i województwa lubelskiego. Jeżeli przejdziemy na stronę północną, ten ciągnący się zielony pas drzew to jest XIX-wieczny ogród Saski, a w nim Uniwersytet Medyczny. A teraz poproszę, abyśmy przeszli na stronę zachodnią. A tutaj widzimy miasteczko akademickie, powstałe w latach 60. i dwa najważniejsze uniwersytety w Lublinie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Początkowo miał tu powstać niewielki teatr. Jednak problemy finansowe pokrzyżowały plany i dopiero w 2015 roku według projektu Bolesława Stelmacha powstaje oto ta budowla. Całość jest surowa i oszczędna w detale architektoniczne. Beton, cegła i szkło decydują o futurystycznym charakterze tego miejsca. Miejsca, które łączy przeszłość i przyszłość. Nawet niewielu mieszkańców wie o tym, że na dachu hotelu Victoria znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się nieziemski widok na wszystkie strony miasta. Ja akurat pokażę Państwu w stronę wschodnią, usytuowaną wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy. Władze miasta po II wojnie światowej zdecydowały przeznaczyć się ten teren na cele rekreacyjno-sportowe. To tutaj usytuowane są stadiony sportowe i również inne sportowe obiekty, parki, place, no i oczywiście główna oś naszej ścieżki rowerowej. Nie jest żadną tajemnicą, że panoramy najlepiej wyglądają na żywo, dlatego trzeba przyjechać do Lublina i odwiedzić wszystkie te miejsca osobiście. Zapraszamy!